Czyli wszystkim, dziś ciąg dalszy problemów z wypadaniem zapłonu na drugim cylindrze. Wtedy co robiłem, wymieniałem ceweczki, no to tak jak się okazało, faktycznie ta druga cewka była walnięta. No i to wypadanie zapłonów zniknęło, no ale niestety pojeździłem 2-3 miesiące. No i to wróciło, no mówię, kurde, no niemożliwe, że z powrotem to wypada. Podmieniłem cewki, kurde, no to nic nie dało. Założyłem 3, kurcze, rodzaje i dalej to wypadanie jest, no świece nowe też założyłem. I dalej, kurczę, szarpie podczas mocnego przyspieszania. Wypada ten zapłon na tym drugim cylindrze. Czasami nawet się zdarzyło na pierwszym. Mówię, no coś jest niemożliwe. No już grzebałem. Mówię, kurde, cewki wymienione, świece wymienione. No co jest, nie? Problem pewnie w instalacji. No i co? Niestety, jak się okazało, ja już tu próbowałem to ulutować wcześniej, ale po zdjęciu to oczywiście ja robiłem na krótko, po prostu pozwijałem, bo po prostu sprawdzałem, ale tu w tych miejscach pod tą gumą ściągłem cały ten pancerz, te osłony, no i kable niestety są poprzerywane, popalone, jakby już zgniecione. Tu w tym miejscu też coś było, nawet już widziałem, że ktoś coś tam robił kiedyś. No polutowałem to, ale widocznie gdzieś jest jeszcze dalej problem w wiązce. Gdzieś widocznie te kable są przegrzane. No i co? No, co zrobić? Drutować, szukać takiego drutowania, lutowania nie lubię, zwłaszcza, że to jest no, instalacja. Postanowiłem poszukać coś w internecie. Myślałem po prostu, żeby kupić jakąś wiązkę z innego silnika, przełożyć. No ale co, no kupić używaną po tylu latach, to pewnie te kostki, te przewody tak samo będą popalone. No i trafiłem na szczęście na aukcję, gdzie już wcześniej kupowałem od tego pana różne przewody, właśnie gotowe wiązki na doposażenie samochodu. No i kupiłem sobie, o proszę, zaraz wam pokażę, gotową wiązkę, już taką zmodyfikowaną na oryginalnych częściach, na oryginalnych kostkach Audi, zabezpieczoną do wymiany. Mamy razem kostki, tutaj te przewody idą w peszlu, no i to wszystko idzie do sterownika silnika. To trzeba będzie tam podłączyć, tutaj te idą do sterownika, tu później ten kable łączymy z takim jednym, wszystkie punkty masowe, jedne, drugie. No i co? Trzeba to wymienić i zobaczyć, czy autko się naprawi. Mam nadzieję, że już będzie dobrze, no bo to jest cała nowa wiązka od właśnie cewek, która sobie idzie tam, aż do sterownika silnika. Także trzeba to pruć, poodkręcać tu wszystko. Tu trzeba będzie pokrywę lekko przyszlifować, bo to jest w tym peszlu i tak delikatnie nie ułoży nam się jak chcemy. Nawet jest w instrukcji napisane właśnie, żeby tą pokrywę przyszlifować. Nie wpłynie to w żaden sposób na jej działanie. Nie uszkodzimy jej, o ile to zrobimy z głową. No dobra, ja się biorę za składanie. Nie mam niestety za bardzo czasu na nagrywanie, ale postaram się wam to przekazać jak tylko potrafię. W międzyczasie wrzucę przebitki za zdjęciami, jak właśnie była rozpieprzona ta instalacja. Dobra, a więc te malutkie piny od sterownika będziemy musieli wpiąć 121-pinową kostkę sterownika. O, to jest ta mniejsza właśnie kostka, tylko jest problem z wyciągnięciem w ogóle z tego sterownika. Sterownik jest w takiej obudowie i musimy kuźwa poradzić sobie z tymi kurde śrubami. One są niestety ścięte, specjalnie zabezpieczone, aby nikt się do tego nie dobierał. Musimy sobie naciąć je jakoś i po prostu odkręcić. To są te śruby. Ja ze względu na to, że nie mam czasu się z tym bawić, ani nawet chwilowo nie mam czym obciąć, bo nie mam ani flexa, ani nic. No co, no odgięłem po prostu tą obudowę, no i wytachałem ten sterownik. No wiem, że tak nie powinno się robić, ale po prostu śpieszy mi się, potrzebuję na jutro auto, no i muszę to zrobić.
A więc będziemy działać na tej kostce, tej mniejszej, tej co jest od góry, nie tej szerokiej, tylko tej. No i co, wiązkę sobie wymieniłem, wszystko ładnie poskładałem, auto pali, grunt, żeby właśnie nie przerwać tego jednego grubego przewodu, wtedy nam auto nie zapali, ale wszystko jest wytłumaczone w instrukcji ładnie. Mam wiązkę poprowadzoną, jedne punkty masowe, drugie punkty masowe, no takie dodatkowe zabezpieczenie z mojej strony, żeby te przewody się nie grzały. Tutaj troszeczkę obcięłem ten peszel, żebym nie musiał szlifować pokrywy, no bo uznałem to za zbędne. Co do wypadania zapłonu, polepszyło się. Pojechałem sobie na wakacje w jedną stronę, oczywiście. Wszystko było w porządku. No ale jeżdżąc sobie na wakacjach, niestety znowu zaczęło się szarpanie. Myślałem, że mi szlak trafi. Co gorsza, było mi jeszcze dużo płynu chłodniczego. Mówię, no co jest? Żadnych wycieków nie ma z silnika, ani nic. No i był problem. Jeździłem po różnych tam mechanikach, nie było opcji, żeby ktoś się w ogóle za to zabrał, bo nikt oczywiście na już nie ma czasu. Tu tą starą sobie wiązkę zostawiłem, w razie czego jest zabezpieczona, zaizolowana, żeby nie latała. Oczywiście wakacje już spierniczone, bo cały czas nerwówka, jak tu wrócić do domu, no ale udało się wrócić. Problem był taki, że najbardziej szarpało, jak silnik był zimny. Im bardziej się rozgrzewał i tak jakby przejeżdżał więcej kilometrów, tym było lepiej. No i później problem już ustawał, także wróciłem, wiem, że nie powinienem to wrócić na lawecie, żeby nie zajeżdżać silnika, no ale akurat nie miałem takiej możliwości. Udało mi się wrócić do domu. No i co, przyjechałem, zostawiłem auto na drugi dzień, porozpierniczałem sobie wszystko. Wyciągnąłem całą listę wtryskową, wtryski wyciągnąłem znowu cewki, świece, włożyłem sobie kamerę endoskopową, żeby zobaczyć, co się dzieje na cylindrach. No i co, ząg? Na cylindrach stoi sobie płyn ładnie z olejem, ten właśnie, który uciekł sobie ze zbiorniczka. Czyli co? Wygląda na to, że prawdopodobnie jest uszkodzona głowica albo uszczelka. No uszczelka na pewno nie, ale problem taki, że dostaje się właśnie płyn chłodniczy do cylindrów. Auto właśnie nie może tego przepalić, bo jest no, ta mieszanka taka nieodpowiednia, no jest ten płyn, kurczę, szczególnie ujawnia się to na gazie, no bo wiadomo, gaz jest bardziej wrażliwy na takie rzeczy. Dlatego też właśnie były te mokre świece i w ogóle już wszystko teraz wyszło na jaw. No i co, niestety dla potwierdzenia tego zrobiłem sobie test szczelności głowicy. Na zbiorniczku wsadziłem sobie właśnie ten preparat, odpaliłem silnik, no i długo nie musiałem czekać, wszystko się szybko zabarwiło, także niestety silniczek do remontu i parę ładnych tysi pójdzie. No myślałem, że uda się to inaczej rozwiązać, no ale 350 000 przebiegu, no i moja ciężka noga, program zrobiło swoje i silnik postanowił się zbuntować. No cóż, no ja tego nie będę robił, bo nie mam warunków do tego. Głowicę i tak trzeba oddać do sprawdzenia. Prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe będą do roboty i w ogóle, bo tam właśnie wsadzając kamerę przez kolektor widziałem, że są strasznie zasyfione, jest dużo nagaru. Także pewnie albo będą do wymiany, albo coś, na pewno uszczelniacze zaworowe. Mam nadzieję, że dół silnika jest w porządku, że nic się tam więcej nie podziało. Także nie bagatelizujcie problemu, bo z małej pierdoły potrafi się zrobić kosztowna sprawa. No cóż, będę informował Was w następnych filmach, co z autkiem. A przy okazji oglądajcie inne filmy, bo nie przestaję nagrywać. Wszystkiego dobrego, cześć.